Dobre pytanie. Dobre pytanie. To może być po polsku, tylko myślałem, że lepiej, że będzie tam subtitle. Jest napisane w ogóle w Torze, to jest napisane w pasuk w Księga Szmot. Jest napisane tam Parashat Yitro, to było w zeszłym tygodniu parasza. Tam jest napisane, jak Hashem kazał Mojżeszowi, w jaki sposób, żeby rozmawiać z naród Izraela. I Hashem powiedział tak, to jest, mówi teraz cytat od pasuku. Ko tomar lebet Yaakov, vataged livnei Israel. Tak będzie powiedzieć do doma Jakuba i mów do synów Izraela. I dlaczego to jest powtórzane? Doma Jakub i synów Izraela. I tu jest napisane po hebrajsku ten słowa tomar i tu jest napisane te słowa taged. I tam jest o tej medrash, jest o tej mechilta, jest o tej kilka, które jest napisane o Torah i oni tłumaczą tak. Bet Jakow to jest dom, dlaczego to jest napisane dom? To chodzi o kobiety. I Bnei Israel to chodzi o mężczyznę. I tam on mówi się tak, że do kobiety mów więcej w sposób generalny rzeczy i więcej generalny i więcej łagodniej i do mężczyzna mów to więcej szczegółowy i surowy. I tam Torah mówi, tam Mechilta mówi o tej tak. Główne rzeczy w judaizmu, ten główne rzeczy i najważniejsze rzeczy należy do kobiety. Szczegóły należy do mężczyzny. Na przykład, główne rzeczy to jest z judaizmu, skąd pochodzi judaizmu, to chodzi po matce. Jeżeli matka jest Żydówka, to ten człowiek jest Żydem. Szczegóły jaki dokładnie Żyda on będzie. Czy on będzie Kohen, czy będzie Lewi, potem że mówimy, że on jest Żydem. On jest teraz Kohen, czy jest Lewi, czy jest Izrael, to chodzi po ojca. I są rzeczy, które kobiety nie muszą zrobić, ponieważ to oni nie muszą chodzić do szczegółów. Są duże mitzvot, które mamy w mitzvot, i to chodzi o tej pytanie, to ten funkcja. Mamy mitzvot, które musimy zrobić, mamy mitzvot, które nie wolno nam zrobić. To jest mitzvot, to mamy 613 mitzvot i od tego mamy 365, które nie wolno nam zrobić i jest 248, które musimy zrobić. Co musimy zrobić i mają konkretny czas, kobiety są zwolnione tego mitzvot. One nie muszą to zrobić. Dlaczego? To tam chodzimy do szczegóły i tam Torah mówi, że kobiety nie muszą to mieć. Nie muszą to mieć, to oni, dla nich to oni mają zrobić więcej generalnych rzeczy, to jest więcej ważniejszych rzeczy dla nich. A mężczyzna, żeby być połączony do Hashem, musimy chodzić z nim do szczegóły. I on musi chodzić do szczegółów w sposób surowy, jak to zrobić i tylko w ten sposób on będzie połączony więcej do Hashem. Skąd to chodzi? Bo jest napisane w Zohar, że kobiety są więcej duchowe niż mężczyzna. I do tego kobiety mają więcej połączenia do Hashem i mają więcej wiara. Ich wiara to jest wielka od wiara mężczyzna. Dlatego oni nie muszą zrobić tego mitzvot, ponieważ bez tego oni są połączone do Hashem. Ale mężczyzna, żeby on będzie pobożny i on będzie mieć wiara, on musi modlić 3 razy codziennie, on musi składać tfilin, on musi mieć kipa na głowie cały czas, on musi mieć cycit, on musi patrzeć na tego, żeby pamiętać całe Torah, cały czas, wszystkie przykazań, ale kobiety nie muszą to mieć. I stąd to jest zaleta i to jest wada. To znaczy na każdą rzecz. Jeżeli pozwólcie mi, dam na przykład. Jeżeli ktoś jest dyrektor firmy, on jest dyrektor. Dyrektor nie wolno mu pracować w innej pracy.
Dlaczego? Bo chcemy, że on będzie cały, jego głowa, nogi, ręki będą w tej pracy. I to dlatego nie wolno mu chodzić do innej pracy. Ale pracownik może pracować tu jakieś na zmiany, potem na inne zmiany idzie do innej pracy. Dlaczego? Bo to on jest pracownik, on nie jest taki ważny, ale dyrektor musi mieć to. Pracownik musi ubierać specjalne ubranie, ale dyrektor nie musi mieć specjalne ubranie. Wszyscy mają to samo ubranie. Mężczyźni muszą zrobić obrzezanie. Muszą mieć znak na ciele, że oni należą do Hashem cały czas. Muszą mieć cycit, żeby pamiętać cały czas, do kim oni należą. Jak każdy ma taki, tu jest napisane jego imię, jego zawód. Ale menedżer nie musi to mieć, dyrektor nie musi to mieć. Dlaczego? Bo to on jest dyrektor, on może iść inne ubranie. Kobiety nie muszą nosić cycit, nie muszą nosić talit, nie muszą nosić kipa, bo oni tak oni należą do ich wiary jest pełna do Hashem i bez tego oni są połączone do Hashem. I dlatego kobiety nie muszą mieć ten mitzvot, który mężczyzna ma, ale mężczyzna musi mieć tego mitzvot, żeby to mieć. To nie jest mój słów, to jest napisane w Torze, to jest napisane w Midrash, w Mechilte, w ostatnim parasha i tak jest napisane Chassidut i Zohar tak tłumaczy to. I Gemara mówi o tej duży. Dlaczego to oni są niezwolnione? Okej. Jakie funkcje może kobieta pełnić w judaizmie? No to odnosząc się do poprzedniego pytania o różne odłamy, no to wiadomo, że ja powiedziałem, że tak teoretycznie, ale w praktyce ludzie tak definiują się i są odłamy. Tak? I to w zależności od tych odłamów kobieta może mieć różną funkcję. W ortodoksyjnym judaizmie nadal kobieta nie może być rabinem, czy też nie może pełnić jakichś tam publicznych funkcji, chociaż to już się zmienia, bo kobiety są dyrektorkami szkół i tak dalej. Funkcja kobiety, jaką może pełnić na dziś dzień, to jest, zależy od miejsca, od odłamu, od wszystkiego. Jak i na przyszłość, w przyszłości jaką ma pełnić funkcję i na co judaizm jakby, powiedzmy sobie, pozwala, to praktycznie bez granic. Kobieta i mężczyzna są równi. Więc w przyszłości będzie, mam nadzieję, współpraca i partnerstwo. Funkcja kobiety w judaizmie to jest wszystko. To jest podstawowa. Różnice między rola kobiety, rola mężczyzny w judaizmie są różnice. Ale mogę patrzeć na różnice między obowiązkiem kobiet i mężczyzny, ale też mogę pokazać, że to jest 98-7% to jest wspólne. I wtedy często historycznie rola kobiety, która była w domu historyczne, ja nie mówię, czy to musi być dzisiaj, ale na pewno historyczne kobieta była takie opowiedziana na dom i często, ja nie mówię, czy to powinno być tak, ale często tak jest. I wtedy to rola człowieka, który jest opowiedziany na dom, przede wszystkim to jest edukacja dzieci. Najważniejszy nauczyciel dziecko żydowskie zawsze to jest jej matka. I dla mnie to nie jest jedyna funkcja, to jest funkcja, której też ojciec powinien pełnić, ale praktycznie od ostatnich 4000 lat tak jest. Kobieta uratowała naród żydowski dzięki edukacji, która zawsze jest w domu od na młodsze lata, od pierwszy dzień urodzenia dziecka.
kobiet i judaizmu relacja jest bardzo ważny temat i bardzo trudne pytania, bo tradycja była jak dwa strony na judaizmu. To jest publiczne, to jest wiece dla mężczyzn, synagoga, zarząd gmina albo biznes było dla mężczyzn i kobiet było w domu, robi wszystko, co robi w domu. Ale to było jak tradycja, nie było coś niewolne dla kobiet. I dzisiaj jest dwa albo trzy grupy w judaizmu w świat, jak jest dzisiaj, nasz świat, jak robić, co robi kobiet. Jedna strona jest bardzo ortodoksyjna i dla nich jest jak było, musi być teraz to samo. I dlaczego oni mówią, kobiet nie musi być albo kierowca, nie musi być szef, nie musi być parlament i coś jak przewodnik. Inna grupa mówi, to wszystko może być, bo jesteśmy to samo, jesteśmy teraz nowy czas i wszystko jest to samo, jak mówiłem dla reformowane. I w środku jest taka grupa tradycjonalna, ale nie tak zamknięta więcej. Tradycjonalnie otwarte mówi, co nie ma problem, jak nie wolno, wszystko może robić i kobieta może być szef, może być dyrektor albo zarząd, gmina, kraj, państwa, wszystkich. I tylko dla religijnej aktywności, tam jest kilka specjalnych rzeczy, to jest tylko dla mężczyzn. Na przykład czytanie Tora, być chazan, albo być rabin, jak robić decyzja dla religijna gmina. Ale wszystkie inne kobiet może robić i to nie tylko może. To jest dobre i chcemy więcej kobiet być aktywność i część nasze żyje w synagoga, szkoła i oczywiście w domu. Well, this is a hot topic. Oh yes, hello. Women rabbis and Orthodox tradition. What do we think about it? Is it a good thing, or is it going to destroy the Orthodox world? And I think that when you start talking about what are women's roles, immediately you jump to that question. Because otherwise, clearly there are roles that have been set up for thousands of years. Or actually set up from the dawn of mankind. Right? Women are not men, men are not women. Men cannot have babies, women can. And therefore, what emerges from the physiological makeup of men and women is a clear function or role that a woman has. Not the only one, but certainly a fundamental one, in that she's able to have babies and as a result has a stronger and a closer connection to raising those children. Having said that, we have come, actually throughout history, women have worked and women have been out in the marketplace, so in the Jewish world as well. So to think that it's only happened in the last short while that women started going outside of the house, I think that that's incorrect. Nevertheless, the
the Torah does talk to the men. It does. In ancient times, thousands of years ago, the Torah was speaking to men. There are important women who were leaders and heroines in the Torah who played important roles, but the Torah was talking to men. And when a law is commanded, the law was commanded to the man, and then to the women and to the children and to others that were in the camp. And therefore, it would always be singled out. If there was something special for a woman, or something special for a man, then you would know the distinction. The responsibility of building a home and raising a family today, I believe, lies on the father and the mother together. I don't believe that we're of the period of 100 years ago where we could say that the man's job is to go out and raise the money and the woman's job is to stay home and to have the children, and everyone should be happy with that and everything should be fine. I think that is, I think it's offensive to both men and women, frankly. We think that, oh, well, it's terrible to say that women are supposed to just stay at home. I think it's terrible to say that men are relegated to leave the house all day and not really be as connected and close with the children and in the family as well. I think that both should be involved, certainly in our day and age, as they're involved in finances and they're involved in decisions they make about how their house is going to be and how they're going to raise their children. Nobody, certainly in the Western, in America, in Israel, or maybe in Poland, I don't know. No one's saying that we have a situation that is still patriarchal, that the woman just waits for the husband to make a decision and then kind of follows along. I think that period has ended a while back in Western areas. I won't speak for all areas of the world. So, obviously, it will spill over to the Jewish realm as well. Not just in raising your family, decisions you make about your home, professional decisions, and educational decisions, but religious ones. And in terms of religious involvement, so there's been a clear progression over the past 100 years. And we can point to the person, and we're in Krakow, so we get to point to the person. And we point to Sarah Schenirer. And when we point to Sarah Schenirer, we notice a change, a fundamental change. Until Sarah Schenirer were women learning Torah, of course. But they were individuals. They were never a formal school, institutional level of learning Torah. Came along Sarah Schenirer and she changed everything. Now, as a result of that, in the past 100 years, women have not only started learning Torah, not only have they started coming to the synagogue much more often, and then synagogues have to change. Synagogues have to adjust. You can't have a synagogue with the mind of the 17th century providing for 21st century men and women who they both want to come and they both want to be involved. You have to adjust the synagogue. You have to make sure that the women have a voice, and the women have a role, and the women have a connection. At the same time, we are committed to halakha. And if halakha throughout history had made decisions that women are invited and participate in some parts of the service, but women are prohibited from participating and leading other parts of the service, then as Orthodox Jews, we say there's a line that we don't cross. In Reform and Conservative, they're much more egalitarian. They're basically saying that anything in the synagogue that a man can do, a woman should do. In Orthodox tradition, that's not the case. It's not. It's a complicated Jewish legal system, because originally in the time of the Mishnah, 1500, 1800 years ago,
there was a position that women may read the Torah, but through the course of history, the rabbis came to the conclusion that women do not read from the Torah. And therefore, that's the Orthodox position. And as much as I would like to see women's involvement in leadership roles and women's involvement in Jewish roles and spiritual roles and inspiring roles, I'm not going to go beyond what the accepted rabbinic practice is regarding certain things in the synagogue, such as women reading the Torah, women being in part of a minyan, which is considered a quorum of 10 men. So there are certain things, and women leading the services, these things I don't believe are possible to get beyond. But what happens if you have a society that young women are studying in the same way as men, from grade school, high school, and then yeshiva, and then these women are studying sometimes better than men, and they're studying the Jewish laws, certainly related to laws for women and laws about women. Wouldn't it make sense that if they reach a point of knowledge and the ability to answer questions, that they can be given the authority to do that as well? And that happened. It happened in Israel, I guess around 25 years ago, with Rabbanit Henkin. She created a program in Nishmat called Yoetzet Halacha. And she got rabbis to agree that if the women read the law and learn the law and know it, and are able to teach other women about the law, and those other women would not have gone to a men, then that's fantastic. We've just now widened the circle and facilitated greater connection to Torah and to Jewish law. But it is certainly something that hasn't been done. It is certainly a new idea in terms of women's roles in Judaism. Should we be afraid of that? I don't think so. I think we should embrace it. I think we should constantly look towards ways of realizing what's happening in the world and adapting and adopting ways in which men and women can continue to grow and to be connected to Judaism and connected to God in an Orthodox tradition, not violating any laws. And that will make everyone feel more connected.